Witam wszystkich. Dzisiaj mamy anteny dookólne w paśmie 5 GHz. Horyzont 12. Dwie sztuki, 12 dBi zysku. W poprzednim odcinku, nie poprzednim, w jednym z odcinków mówiłem o takim parametrze jak guard interval. To jest parametr, który nam określa, na jaką maksymalną odległość możemy transmitować sygnały bez powtórek, bez utraty pakietów. To nam wychodziło przy standardzie 802.11 AX prawie 1000 metrów, z tym, że to trzeba na pół podzielić, bo pakiet musi wyjść w jedną stronę i potwierdzenie musi wrócić do dostarczenia z powrotem, także na pół dzielimy. To chodziło dokładnie 479 metrów i to jest maksymalna odległość, na jakiej możemy transmitować bez tych właśnie utraty pakietów, bez repeatów pakietów. Druga sprawa, dwie anteny mogą być oczywiście, może być ich więcej, mogą być 4. One, mimo tego, że pracują na różnych kanałach, one interferują ze sobą. Czyli w zależności od tego, w jakiej fazie przyjdzie amplituda sygnału z jednej anteny i z drugiej, to albo będą się zakłócały wzajemnie mocniej, lub jeśli będzie na odwrotnie faza przesunięta, będą te interferencje mniejsze. Reasumując, pokażę Wam, jak to się wylicza na przykładzie tutaj na kartce. Powiedzmy, rysujemy sobie falę. Jeśli określimy sobie tutaj tą amplitudę w tym miejscu, powiedzmy na 0 stopni, czyli rozpoczyna fala biec sobie w tą stronę, mamy kierunek fali, tak? To w momencie, kiedy idzie tutaj, to jest 1/4 plus 1/4 to jest pół fali. Tu mamy 1/2 lambda, czyli to jest przesunięcie o 180 stopni. I my szukamy właśnie tych punktów. Tych punktów szukamy na rozsunięciu między antenami. Są dwa sposoby na to, jak to obliczyć, bo można robić to na rozsuwaniu anten, na zmianie odległości, a można na konektorach antenowych, które będą zasilały, one będą różnej długości, właśnie uwzględniające kąt przesunięcia fazowego. I wtedy możemy anteny mieć jakby w dowolnej odległości, a konektorami sobie to załatwiamy. Ja pokażę na przykładzie rozsunięcia anten, czyli jeśli tu mamy 0, szukamy tego punktu. Czyli już widzimy, że odległość ten szczyt i ten szczyt to jest 1 lambda, tak? Tutaj, tu ta odległość to jest 1 lambda, czyli 1 długość fali. Staramy się, żeby rozsunięcie anten, powiedzmy dla częstotliwości 5,5 giga, jest to prawie 60 mm, ale trzeba uwzględnić 5% mniej na to, że jest to powietrze, że ta fala się rozchodzi w powietrzu inaczej niż w próżni, że to nie jest 300 000 km na sekundę. To wychodzi dla tej częstotliwości 50, czyli 5,5 giga herca. To dajmy w przybliżeniu, to jest 52 mm. A my szukamy tych punktów ujemnych. Czyli powiedzmy, mamy jedną falę, tutaj będzie już odległość dwóch lambda, czyli 2 fali, no i tak dalej, tak? W tą stronę. Czyli my szukamy, albo bardzo króciutko byłoby tutaj, czyli musielibyśmy te 52 podzielić na pół, to by wychodziło 26 mm. No ale to lepiej, żebyśmy te anteny mieli rozsunięte. Czym dalej je rozsuniemy, tym uzyskujemy większą charakterystykę przestrzenną. To jest korzystniejsze dla propagacji. Jeśli któraś antena z jakichś powodów w różnych sytuacjach nie odbierze, to druga odbierze. Także rozsuwając mamy większą separację przestrzenną. Jest to korzystniejsza sytuacja. Idąc tym tropem,
Wybieramy sobie tutaj jakąś tam odległość, niech to będzie, powiedzmy, ja tam mam około 20 cm na uchwycie i bierzemy sobie tak. Mamy tutaj jedną falę, czyli korzystnie byłoby nam jedna fala i pół, czyli półtora fali. Tu już mamy 1,5 lambda. Tak? I kolejny punkt, w którym możemy anteny mieć rozsunięte, to będzie, tutaj dalej już nie mam jak narysować, ale to będzie 2,5, tak? Tutaj, w tym miejscu. Bo tu będzie cały czas przesunięcie minus 180, tak? Tu jest amplituda dodatnia, a tu jest ujemna. I 2 lambda i pół, czyli musimy tą wartość 52 razy 2,5 sobie pomnożyć lub więcej analogicznie, ale cały czas starając się tego zrobić to tak, jak tutaj pokazałem. Czyli w połówkach fali tych ujemnych stawiamy. Czyli te odległości tutaj, rozsunięcie, jak sobie zaczniemy tutaj mierzyć, tak, te anteny, to żeby było albo pół fali, następny mamy ten punkt 1,5 długości fali i potem kolejny mamy 2,5 długości fali, tutaj, w tym miejscu. I jak sobie to pomnożymy, to nam wyjdzie, na jaką odległość mamy to rozsunąć. Ja postaram się to zrobić na uchwycie, zobaczymy, czy mi się uda. Jeśli nie, to sobie konektory antenowe zrobię 2 sztuki. One będą zasilały te anteny, ale będą o różnej długości. Jeden z konektorów będzie się musiał różnić o pół długości fali. Z tym, że wiadomo, że dla kabla wyliczamy inaczej, bo prędkość propagacji w kablach jest inna niż w powietrzu. I to w zależności od typu kabla. Przykładowo to jest kabel MRC 240, to tutaj jest 0,83 współczynnik skrócenia i tak musimy to liczyć. Czyli fala będzie 52 mm przykładowo pomnożona razy 0,83 i wychodzi nam, że to będzie inna wartość, tak? I wtedy jeden z konektorów musi być krótszy lub dłuższy, wiadomo, o wartość połówki fali. I wtedy tą odległość między antenami już na uchwycie możemy mieć dowolną. Jeśli zrobimy to tutaj na konektorach, przesuniemy fazę na konektorach. Także albo tak przesuwamy, albo tak. Myślę, że zrobimy taki odcinek. To będzie bardzo trudny, techniczny odcinek już dla zaawansowanych. Pokażę właśnie, w jaki sposób możemy przesuwać i sumować poszczególnych promienników amplitudy fali. W ten sposób tworzy się, no, może dla przykładu, MIMO, które znamy, które jest w urządzeniach. W urządzeniu wystają, powiedzmy, 4 anteny. Producent mówi o tym, że jest tam beforming, czyli jest to formowanie wiązki, tak? Na czym to polega? No, polega to na tym, że procesor sygnałowy dobiera sobie, powiedzmy, tu mamy gdzieś klienta, niech ta metrówka będzie klientem. Na przykładzie 2 anten będzie łatwiej zrozumieć. Procesory sygnałowe dobierają tak sygnał między tymi 2 antenami i odległością do tego klienta. Przesuwają kąt fazowy, że z anten kierunkowych, przepraszam, dookulnych, tworzy się wiązka w kierunku tego klienta, więc te anteny zachowują się po przesunięciu kątów fazowych, zachowują się w pewnym sensie jak antena kierunkowa. I to nam daje dodatkowy zysk do klienta, polepszając jemu zasięg, polepszając jemu transfery. Także tak, no ja pokazuję na przykładzie 2 anten, tak samo robi się na przykładzie 4 lub więcej. To są tak zwane łączenie macierzy, też w antenach się to robi, gdzie w antenach radarowych, gdzie jest wiele macierzy i antena stoi w miejscu. Kiedyś anteny starego typu, jak wojsko używało, one się obracały, tak? Miała jakiś pik, wąską wiązkę, one się obracały. A w tej chwili w nowoczesnych są macierze promienników i te macierze są zasilane różnymi kątami fazowymi i to się dzieje bardzo szybko elektronicznie i następuje przemiatanie w dowolnym kierunku, tak jak pasuje, jak program, który steruje anteną, sterowniki, tak sobie przemiata w danym kącie zadanym ta antena właśnie nowoczesna już. Także my te 2 anteny montujemy na uchwycie, tutaj na budynku.
Po drugiej stronie weźmiemy sobie panela, o którym już mówiłem. To jest panel, znaczy nie mówiłem, tylko pokazywałem w filmie poprzednim, może w ten sposób. I w tym filmie tam było pokazane panel 10 MIMO 4x4 i tam są 4 wyjścia antenowe, a my będziemy używali sprzętu, który ma 2 wyjścia antenowe, więc 2 wyjścia w tej antenie wykorzystam, a 2 będą wolne, z tym, że muszę popatrzeć, bo też tak pamięci nie pamiętam, w internecie, na naszej stronie internetowej jest pokazane na zdjęciu tej anteny, jest pokazane kable, które wychodzą z anteny, jakie mają przyporządkowaną polaryzację. I tam jest, nie pamiętam, ale chyba pion, poziom w ten sposób, nie? Także ja muszę to sprawdzić, te kable sobie oznaczyć, żeby się nie pomylić, bo tu mamy polaryzację pionową i tam też musimy mieć pionową. Także te kable muszą być oznaczone, że one nadają polaryzacji pionowej, żeby była zgodność polaryzacyjna. No i jeszcze sprawdzę, tak jak mówiłem, te odległości na uchwycie, jak ja mam. Jeśli będę miał nieodpowiednie, to sobie zrobię konektor o odpowiedniej długości jeden i drugi, żeby przesunąć się o tą właśnie jedną, drugą długość fali. Także to wszystko w zasadzie zabieramy to wszystko w teren i jedziemy sprawdzać, jak to nam w ogóle wyjdzie w terenie. Chodźcie. Próbujemy ustawić uchwyt. Tutaj na osiach tych rur od uchwytu mam 26, to jest 5 długości fali, to jest niedobrze. Potrzebujemy albo więcej, albo mniej. No tu w tym przypadku nam jest łatwiej mniej zrobić, czyli 4,5 długości fali. 4,5 długości fali to jest trzeba 26 mm z tych 26 odjąć. To jest 23,4 i zobaczcie, ja już mam to ustawione, bo ja to tutaj sobie zaznaczyłem, tu w tym miejscu. Także było tak i to by było za dużo, to by było 5 długości fal. W fazie by się spotykały anteny, a w tej chwili sobie, tu mam taką tutaj kreseczkę i w tej chwili mam 23,4 jeszcze minimalnie w tą stronę, o tak. Mam 4,5 długości fali, czyli z tej anteny sygnał na tą wejdzie w przeciwfazie i odwrotnie tak samo oczywiście. Także dokręcamy i jedziemy w tamtą stronę, tam na pole około 450 metrów, tak żeby nie przekroczyć tych 479, o których mówiłem wcześniej, gdzie będziemy tracili pakiety już i będą jakieś powtórki, repeaty. Tutaj mamy już zamontowane anteny, router podłączony Asus RT-AX56U i tam na wprost między antenami około 450 metrów będziemy testowali. Jedziemy w teren. Jesteśmy już na miejscu. Rozkładamy stojak z anteną. To jest nasz kierunek, tam. Antena ma około 40 stopni w paśmie 5-gigowym,
Także spokojnie sobie ją tutaj jakby nie musimy dokładnie jej nakierowywać. 40 stopni wstępnie będzie ustawione i będzie dobrze. Teraz ważna rzecz, żeby tu nie pomylić tych polaryzacji. Ja sobie oznaczyłem. Bierzemy sobie VV, czyli wertykalną, bo tam mamy anteny dwie sztuki, horyzony 5 giga. One pracują, tak jak mówiłem wcześniej, w studiu polaryzacji pionowej. Tak więc T2, a T2 razy H na bok. Jeszcze mamy do podłączenia zasilanie i Ethernet. I to do komputera, do laptopa. I jeszcze zasilanie. Te anteny, które tutaj widać, one nie pracują. To są anteny tylko w tej chwili jako atrapa. Tutaj są wyprowadzone te dwa wyjścia antenowe. Nie wiem, czy to będziecie dobrze widzieć, bo jest słońce, ale wydaje się, tutaj już lampka 5-migowa miga, Ethernet jest zapalony. Także idziemy do komputera, wszystko powinno być ok. Zaraz będziemy mierzyli transfer. Mamy połączenie. Sygnał minus 65. To od razu mówię, że ten sygnał jest za słaby, żebyśmy mogli uzyskać maksymalne transfery. Czyli w tej konfiguracji mamy za mały zysk na tej odległości, bo musielibyśmy mieć w granicach minus 50, może 50, no około 50 dB, żeby osiągnąć maksymalne transfery. Także tutaj musiałyby być mocniejsze anteny. Sprawdźmy sobie transfer i perfem. No mamy niecałe 200 megabitów na sekundę. Poobserwujemy chwilę. Próbujemy przestawić antenę troszeczkę w inne miejsce, bo tutaj są linie energetyczne. Wy może nie będziecie ich widzieć, ale tam idzie linia. Są po lewej stronie słupy i to górne okno to jest właśnie tam są zamontowane anteny w tym żółtym takim budynku, tym kremowym. Zresztą u góry tam widać też anteny zamontowane od LoRaWAN na maszcie. To jest ten budynek z tym takim ceglanym dachem tutaj na wprost. A tutaj mamy linię średniego napięcia. Tam mamy drzewa po lewej stronie i mamy drzewa po prawej stronie. Także mamy i jeszcze słup tam wystaje taki betonowy. Także mamy bardzo złą sytuację, jeśli chodzi o strefę Fresnela. Fresnel bardzo tutaj jest zniekształcony. Także mamy taki wynik. Przestawię jeszcze antenę za chwileczkę w inne miejsce w bok i porównamy sobie jeszcze raz, sprawdzimy transfer. W lewą stronę tyle, na ile nam pozwoli zasilacz. Kabel od zasilacza. Tu jest pion dobrze. Tu troszeczkę jest nierówno. O. Zobaczymy w tej chwili, jaki będzie transfer, ale prawdopodobnie podobny, bo tak jak mówiłem wcześniej, linia Fresnela jest obszar strefy Fresnela jest bardzo zakłócony. Puszczamy sobie jeszcze raz. No podobnie, czyli nic nam to nie dało. Tutaj w tych warunkach możemy spodziewać się 180,
do prawie 200 megabitów, no nawet 210 chwilami. W tych granicach, czyli koło 200 megabitów. Zapomniałem Wam powiedzieć, że urządzenia pracują w tej chwili w trybie dynamicznego wyboru kanału, a to oznacza, że pracują w trybie zmniejszonej mocy 250 mW, a nie 1 W, tak jak jest dozwolone w paśmie 5400 do 5725 w Europie na zewnątrz. Także 250 mW mocy to nam zmniejsza nam poziom sygnału i zmniejsza nam transfer na tych odległościach oczywiście. Gdybyśmy wybrali to ręcznie, no byłaby szansa, że ten sygnał byłby silniejszy. Myśmy mieli tam minus 65, powiedzmy, no to mielibyśmy trochę więcej i no, ten transfer byłby większy, ale nie byłby dużo większy, także nie uzyskalibyśmy maksymalnego transferu. Widać, że w tych warunkach trzeba ten link budżet, trzeba po prostu zwiększyć zyski anten, żeby osiągnąć ten wyższy transfer i wyższe poziomy sygnałów przede wszystkim. To strefa personalna, o której mówiłem wcześniej, ona jest bardzo zakłócona. Myślę, że to jest główny powód tego, że te sygnały są takie, a nie wyższe. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej! Jeszcze na koniec, bo zapomniałem Wam dodać kilku ważnych informacji. Urządzenia pracowały na szerokości kanału 80 MHz. To jest maksymalny, jaki w tych urządzeniach można ustawić. Transfer na odległości dosłownie 2-3 metrów przy bardzo silnych sygnałach, ale nie przesterowanych, to jest 312 megabitów. Czyli tutaj widać już, że na porcie ethernetowym tu jakieś jest ograniczenie, bo dla przykładu na iPhone'ie, iPhone 11, iPhone 13 pokazuje mi na iPerfie nawet 800 megabitów. Na ile to jest prawdziwe, trzeba było to sprawdzić, trzeba było się przygotować do jakiegoś filmu, w którym byśmy przesyłali pliki z iPhone'a z pomiarem czasu już takim rzeczywistym na zegarku, bo to, co pokazuje 800, nawet ponad 800 megabitów, trudno w to uwierzyć. No ale reasumując, tam uzyskaliśmy na pomiarach 200 megabitów. Strefa fresnela, tak jak mówiłem, bardzo ograniczona. Te drzewa po prawej, po lewej stronie, ten słup, linie wysokiego napięcia, czy tam średniego napięcia. To wszystko powodowało to, że ten sygnał był słabszy. Nawet gdybyśmy dali większe anteny o większym zysku, one wtedy będą miały strefę Fresnela jakby węższą, no to i tak byśmy uzyskali na tej odległości maksymalnie te 300 megabitów, to samo co tutaj powiedzmy na stole. Także to jest widać wyraźne ograniczenie, jeśli chodzi o Ethernet. Z iPhone'em, tak jak mówiłem, do sprawdzenia i zapraszam do kolejnego odcinka, być może któryś z odcinków właśnie o tym iPhone'ie spróbuję nagrać taki film, jak realnie te 800 megabitów, które on pokazuje, jak realnie to się ma do tego, co on jest w stanie naprawdę przesłać. Także zapraszam do kolejnego odcinka i do zobaczenia. Hej!